Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także i w tej sali, która jest quasi świątynią masońską, z zewnątrz nadano jej kształt wieży Babel, co jest nieprzypadkowo wyzwaniem rzuconym wszechmogącemu Bogu w Trójcy Jedynemu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym Wam bardzo podziękować za wczorajszego live'a, znaczy tego niedzielnego live'a. Naprawdę świetnie z Wami spędziłem czas. Powiem Wam tak, jak wiecie, w sobotę, teraz 26 mam urodzinki. Będę o rok starszym lewakiem. Ale z tej okazji chciałbym Was wszystkich oczywiście bardzo serdecznie zaprosić w niedzielę o 18 na tego urodzinowego live'a, na którym, tak sobie wymyśliłem, obdaruję paru szczęśliwców drobnym upominkiem ode mnie. A będzie to właśnie, co to będzie? Będzie to kubek z logiem tego kanału i z nazwą tego kanału. Taki drobny upominek i będzie to dla 10, że tak się wyrażę, szczęśliwców, którzy zostaną wylosowani. Jestem w przygotowaniu takiej maszynki losującej. Znaczy to jest program generalnie, bo chcę, żeby to odbyło się jak najbardziej uczciwie. Będzie to mniej więcej polegało na tym, że podczas live'a między 18 a 19:30 każdy, kto wpisze słowo wykrzyknik i kubek, zresztą ten napis tutaj będziecie widzieć, ten program automatycznie wpisze te osoby i te osoby będą losowane. To jest taki mój drobny upominek, drobne podziękowanie z okazji tych moich urodzin dla Was. I wydaje mi się, bo długo nad tym myślałem, jak to rozegrać, jak to rozpracować. Myślę, że to będzie najuczciwsze. Oczywiście później w międzyczasie takie kubki też ode mnie otrzymają wszyscy już bez losowania darczyńcy, którzy wyrażą chęć otrzymania ode mnie takiego kubka, bo i darczyńcom też w jakiś sposób chcę podziękować. Ale to będzie już po niedzieli, o tym też Was poinformuję. Także moi drodzy darczyńcy, Wy poza losowaniem otrzymacie taki kubek ode mnie po prostu bez losowania. Każdy, który zechciał wesprzeć ten kanał i wyrazi chęć otrzymania takiego kubka ode mnie, po prostu go ode mnie otrzyma. Wracając do tego urodzinowego live'a w niedzielę, jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i tak jak mówię, zrobimy losowanie podczas tego live'a i mam nadzieję, że będziemy się bawić równie dobrze jak co niedzielę, jak gdy się spotykamy. Także to tyle z takich ogłoszeń, bo dzisiaj temat nie będzie zbyt wesoły, ale wydaje mi się, że powinienem go poruszyć, bo po prostu nie lubię niedomówień. Spotykałam się z takim chłopakiem i myślałam, że tak, to już będzie, już coś z tego będzie. I też przyjeżdżałam tutaj i zawierzałam Panu, że Panienko, jeżeli to jest ten, to dawaj mi jakieś znaki, tak, że po prostu ja go omodlę. Ale Panienka powiedziała, nie, to nie jest mężczyzna dla Ciebie. I to jest dla mnie też łaska i to jest trudna łaska. Zdać sobie sprawę z tego, że mimo, że ktoś mi się podoba, mimo, że ja w kimś pokładam nadzieję, że to nie jest ta osoba, to nie jest to dziecko Boże dla mnie, dziecka Bożego. I tu jest prośba do Pani Marii, bo ja jestem osobą, którą trzeba popchnąć czasami. Już zawierzam parę razy, żeby zapisać się do niespokojnych nadziei i jakoś mi to jeszcze nie wychodzi, więc jakby tak dało radę, trochę mnie tam... To może to dziecko Boże, ten mój mąż przyszły tam się znajdzie, a jak nie, to i tak chwała Panu za to. Moi drodzy,
O przypadku pacjentki ze szpitala w Oleśnicy wiemy między innymi, bo nagłośnił, można tak powiedzieć, go Braun. O tym też wspominałem w poprzednim filmie, ale tutaj też chciałbym poruszyć temat z innej strony. Pokazać obłudę, zakłamanie i tępotę ludzką, bo chyba inaczej tego nazwać nie można. Można jeszcze nazwać oczywiście hipokryzją. Bo ile podobnych przypadków pozostaje w ukryciu, ponieważ szpital w Oleśnicy nie jest jedynym szpitalem w Polsce. Najgorsze i najsmutniejsze jest to, gdy na mediach społecznościowych czy w internecie czyta się czy ogląda na ten temat opinie tych prawako-katolików, to włos się jeży na głowie. Nie znają prawdy, aferują wyroki jak wymiar sprawiedliwości niczym z czasów inkwizycji. Świętej pamięci już ginekolog, położnik, profesor Romuald Dębski powiedział takie słowa, które idealnie oddają to między innymi, co się dzieje teraz. Bardzo mnie drażni ta hipokryzja. Żonie jednego z znanego przeciwnika diagnostyki penetralnej robiłem aminopunkcję. W wielkiej tajemnicy żonie obrońcy życia terminowałem ciążę z zespołem Downa. Pytałem, jak to jest, przecież jesteście przeciw. A oni mówili, słuchaj, to naprawdę wyjątkowa sytuacja. Wyjątkowa, bo dotyczyła ich osobiście, a nie ich pacjentek, bo dla pacjentek zawsze mają żelazne sumienie. I to jest właśnie między innymi to jest taki ułamek tej pieprzonej hipokryzji tych wielkich obrońców życia, o których dzisiaj jeszcze trochę powiem. Większość z nas doskonale pamięta, jeszcze bo to było nie tak dawno, politycy PiS i Konfederacji, którzy wprowadzili prawo zabijające ciężarne Polki, muszą ponieść odpowiedzialność karną. O czym ja mówię? Bo jak wiecie, już o tym wspominałem, pisowcy ręka w rękę z konfederatami wprowadzili tak drakońskie przepisy aborcyjne, że mamy chyba drugie najbardziej restrykcyjne w Europie i jedno z najbardziej restrykcyjnych na całym świecie. Tylko żeby zaspokoić ich chore, zwyrodniałe wizje. I są tych przepisów, tych ich wizji, są ofiary, o których też nie powinniśmy zapominać. I jedną z tych ofiar, tych zwyrodnialców, bo chyba inaczej ich nazwać nie można, była ciężarna Dorota Lalik. Ją zabili fundamentaliści katolicy, tacy z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Suwerennej Polski i ci psychokatole, którzy wprowadzili w Polsce drakońskie prawo, przy pomocy którego, wykorzystując dyspozycyjnych lekarzy, zmuszali ją do urodzenia obumarłego płodu. Gdy ta młoda dziewczyna, ta młoda kobieta umierała w szpitalu, o ironio, imienia Jana Pawła II w Nowym Targu, kazali jej przez 3 dni w bólu leżeć z nogami do góry. Dorota umarła, bo wystraszeni lekarze bali się ratować jej życie. Woleli ratować własne kariery niż umierającego człowieka. Dorota umarła, bo zabił ją między innymi ze swoimi chorymi wizjami Kaczyński, który powiedział, że nawet martwy płód czy zdeformowany płód trzeba urodzić, żeby ochrzcić i pochować. Tak jak Ziobro, Kulesza, Przyłęcka i cała reszta tych odklejonych od rzeczywistości świrów. Ludzie, którzy wprowadzili drakońskie prawo, przy pomocy którego zmuszało się w Polsce ciężarne kobiety do rodzenia obumarłych płodów.
I żeby tutaj nie był gołosłowny, to chciałbym, żebyście posłuchali właśnie świętej pamięci profesora Romualda Dębskiego, który zrównał z ziemią pisowskie ustawy antyaborcyjne. Ten człowiek był wspaniałym obrońcą życia i godności ludzkiej, ale jednocześnie obnażał hipokryzję, zakłamanie tych niedouczonych umysłów z tej dojnej zmiany, tych wypranych mózgów konfederacko-katolickich. I powiem wam, że szkoda, że tacy mądrzy ludzie odchodzą, zanim odejdzie z Polski głupota pisowsko-konfederacka, takie typowe, zaściankowe średniowiecze tych oszołomów. Posłuchajcie właśnie, co mówił profesor. Chciałem Państwu pokazać tu rzeczy groźne. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1, czyli ten, kto powoduje śmierć dziecka początnego, działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To znaczy skończyliśmy polską diagnostykę prenatalną, skończyliśmy polską terapię prenatalną. Ja mam w tej chwili oddział, w którym jest prowadzona, nie wiem, 20-30% diagnostyki i terapii prenatalnej w Polsce. Będzie zakaz dotknięcia się z igłą do dziecka, dlatego że będę mógł za to odpowiedzieć za 3 lat, jeżeli coś się stanie. Nie będzie żadnych transfuzji, nie będzie żadnych szantów, nie będzie żadnego leczenia prenatalnego w Polsce, bo będzie mi za to groziła kara pozbawienia do 3 lat, jeżeli to się zakończy niekorzystnie. Gorzej, proszę Państwa. Jeżeli będę miał pacjentkę ze stanem przedrzucawkowym, która będzie w 32 tygodniu ciąży, to ja muszę dać jej umierać i umierać dziecku. Muszę. Bo jeżeli ja ją rozwiążę cięciem cesarskim w 32 tygodniu ciąży i dziecko umrze dlatego, że było wcześniakiem, to mi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. To przepraszam bardzo, niech baba umiera, niech dziecko umiera. Dlaczego ja mam ryzykować swoją własną wolnością? Nie popełnia przestępstwa określonego, jeżeli śmierć dziecka poczętego jest następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia matki dziecka poczętego. Dobrze, czyli rozumiem, że jak będę miał krwotok z powodu ciąży pozamacicznej, to mam prawo usunąć jajowód. Ale jeżeli nie mam krwotoku, to nie jest bezpośrednie zagrożenie życia, to ja muszę doczekać, aż pacjentka będzie umierająca. I wtedy będę miał prawo interweniować, pomimo tego, że ja od 20 lat wiem, jak to zrobić, tak żeby pacjentka nie umierała. Ja będę musiał poczekać, aż ona będzie w stanie bezpośredniego zagrożenia. Proszę Państwa, to są realne zagrożenia tego projektu. Moi drodzy, pewnie większość z was widziało już te lub podobne, nie wiem jak to nazwać, zdjęcia, memy, dziecko, chlorek potasu, zastrzyk śmierci. Z pewnością to słyszeliście. No, jeśli nie każdy, to większość z was. I kobieta, która miała w sobie serce na tyle silne, by podjąć najtrudniejszą decyzję życia. Chłopiec z Oleśnicy miał wrodzoną łamliwość kości. I to nie jakąś zwykłą łamliwość kości, z którą można w przyszłości żyć. Miał najcięższą odmianę, formę tego schorzenia, tej wady genetycznej. Kości były połamane już w łonie matki. W łonie, gdzie dziecko teoretycznie jest najbezpieczniejsze. Czaszka była zniekształcona, nie mógł żyć, tylko konać, powoli, boleśnie, bez szansy na cokolwiek. Każdy z was, który kiedyś złamał sobie rękę, nogę, zwichnął kostkę, palec, doskonale pamięta ten ból pulsujący, taki, co wyłącza myśli i, nie wiem, zostawia tylko wrzask. Teraz wyobraźcie sobie, że połamane macie dosłownie całe ciało, każdą kosteczkę w swoim ciele. I wiem, że to ciężko jest sobie wyobrazić, ale wyobraźcie sobie, że nie wiem, ruszacie się w brzuchu matki i łamiąc sobie przy tym każdą kość od środka. Nie jedną, nie dwie, ale dosłownie wszystkie, bo twoje ciało się nie rozwija, bo ono się praktycznie rozpada. Rozpada za życia, zanim w ogóle zaczniesz żyć. I właśnie to dziecko z Oleśnicy miało przed sobą nie dzieciństwo, nie szansę, nie cud,
tylko ból i śmierć w męczarniach. A matka to wiedziała. Dowiedziała się o tym bardzo późno, bo lekarze, którzy mają klauzulę sumienia, którzy powinni być w kościele, a nie w szpitalach, zwlekali z poinformowaniem jej o tym. Nie pozwoliła mu przez to wszystko przechodzić i powiedziała dość. I wiecie, co jej zaproponowali? Oczywiście poza izolatką w zakładzie psychiatrycznym, cesarskie cięcie. No bo skoro dziecko ma umrzeć, niech umrze efektownie, w bólu matki rozcinanej jak upolowane zwierzę. Dlaczego jak upolowane zwierzę? Bo gdyby dziecko było zdrowe, mogłoby urodzić się naturalnie. Mogłoby przeżyć to, co system lubi nazywać cudem. Ale dziecko nie było zdrowe, nie było też zdolne do życia, więc matka nie doznała cudu, tylko pokaz. Operację, cięcie, rzeź. I po co to wszystko? A moi drodzy, po to, by spełnić, oczekiwania otoczenia, że nawet śmierć trzeba urodzić w zgodzie z obyczajem. Wybrała terminację ciąży zgodnie z prawem, co należy podkreślić, z pełną świadomością, z sercem rozrywanym od środka. Podobno chlorek potasu, nie zastrzyk śmierci, tylko procedurę medyczną stosowaną, by nie przedłużać bólu, ani jego, ani jej. I wtedy zaczęło się prawdziwe piekło. Media nadały chłopcu imię Felek, bo dziecko z imieniem to lepszy materiał propagandy niż dziecko z diagnozą. Zmanipulowano dosłownie wszystko, nazwano ją morderczynią, użyto zwrotów jak z horroru, zastrzyk śmierci, skazane dziecko, żywe serce zatrzymane igłą, morderstwo. Nie powiedzieli, że to dziecko miało połamane kości, że góra przeżyłoby, kilka tygodni, miesięcy w wielkich męczarniach. Nie powiedzieli i nie mówią, że podczas porodu połamałoby się jeszcze więcej, że nie miało szans oddychać, że umierałoby w potwornym cierpieniu. Nie powiedzieli, że matce chciano przeciąć brzuch, żeby patrzała, jak jej syn umiera, bo to nie pasowało do opowieści o zabijaniu. To dziecko nie umierało przez matkę, umierało przez chorobę i to trzeba podkreślić. Matka tylko nie pozwoliła temu dziecku dalej cierpieć. I za to została, można powiedzieć, ukrzyżowana przez fanatyków religijnych czy tych prawicowych. Nie możemy ludzi zmuszać do tego, aby na co dzień, wykonując swój zawód, byli cały czas bohaterami. Czyli w momencie, kiedy będą wiedzieli, że prowadzenie ciąży łączy się z zagrożeniem postępowania prokuratorskiego, karą, uznaniem za przestępcę, a więc utratą możliwości spełnienia zawodu, to nie będzie dobry moment, aby liczyć na dobrą opiekę okołoporodową. I w momencie, kiedy pozbawimy również lekarzy w ramach normalnej praktyki stosowania badań prenatalnych, musimy się liczyć z tym, że nie prowadząc tych badań, nie będziemy umieli umiejętności tego robić. I w świecie, w którym dzisiaj płody się leczy, na płodach robi się poważne operacje i sprawia, że mogą się rodzić zdrowi ludzie, którzy będą mieli dobrą jakość życia, my tego odmawiamy przyszłym Polkom i Polakom, a jednocześnie grozimy matce, która ewentualnie mogłaby być matką, a jest kobietą w ciąży, tym, że jeżeli poroni, a do poronienia dochodzi na początku w przypadku 60% zarodków, a następnie co czwarta ciąża kończy się poronieniem. I świadomość, że to będzie powodować groźbę postępowania karnego, a nie możliwość uzyskania wsparcia, pomocy, opieki, także lekarskiej, jest najlepszym dowodem, że tutaj nie o życie chodzi, a o ideologię, w której pogardza się kobietą, stosuje się sadystyczne metody, zastępując tak naprawdę władzę nad człowiekiem
wielkimi słowami, które jednak do sadyzmu się sprowadzają i do pogardy. W tych krajach, w których istnieją restrykcyjne prawa dotyczące aborcji, bardziej restrykcyjne niż obecne prawo w Polsce, tworzony jest też taki klimat podejrzeń i nawet kobiety, które polonią w sposób absolutnie niezamierzony, traktowane są jako potencjalne przestępcy i nieraz są skazywane na wieloletnie kary więzienia, ponieważ właśnie te poronienie jest traktowane jako zabójstwo. I powiem tak, mnie osobiście nie interesują jakieś tam religijne cytaty. Nie obchodzą mnie jakieś emocjonalne szantaże. Ja osobiście widzę kobietę, która miała dość siły, żeby spojrzeć na śmierć własnego dziecka i powiedzieć: kocham cię tak bardzo, że nie pozwolę ci się męczyć. I nie macie prawa wy wszyscy, nie wiem, umoralniacze, hipokryci, do oceniania tej kobiety. Nie znacie jej. Nie znacie tylko nagłówki z podpisem zaszczyt śmierci. I to wystarczy, żebyście pluli czy na tą kobietę, czy na tą lekarkę. Porównywali lekarkę do, nie wiem, morderczyni z obozu z Auschwitz. Niech to, co mówię, odbije wam się w waszych gardłach. Jeśli kiedykolwiek pomyślicie, że wiecie lepiej, bo to nie wy byliście na tym stole, nie wy słyszeliście werdykt i nie wy będziecie musieli żyć z tym do końca życia, a ona będzie musiała. Bo to właśnie było miłością, miłosierdziem. Nie tą z bajek czy propagandowych haseł, tylko tą, która ma krew pod paznokciami i łzy zamiast słów. Więc wielcy umoralniacze, wielcy katolicy, zamknijcie swoje mordy i zostawcie tych ludzi w spokoju. A ty, kobieto, która przeszłaś tą traumę, która nie powinnaś przechodzić tej traumy, i gdziekolwiek jesteś, no nie jesteś też sama i są ludzie, którzy potrafią myśleć jeszcze racjonalnie w tym kraju. I powiem wam tak, między innymi też dlatego ten materiał robię, bo chyba najbardziej dziś jestem z myślami z tą kobietą i jej mężem, którzy pragnęli tego dziecka. To nie jest to, że oni chcieli je usunąć dla kaprysu. Dlaczego zdecydowała się ta kobieta na usunięcie tego dziecka, już nadmieniłem, ale powiem więcej. Tą, którą, właśnie mówię o tej kobiecie, którą cyniczni politycy wzięli na sztandary, określając jako morderczynię swojego dziecka. No polityka jest brudna, była brudna i będzie brudna. Jej droga, w której towarzyszył jej wspierający mąż, ja mogę się tylko domyślać, ale to jest istne piekło i nikomu nie życzę, by tą drogę ktokolwiek musiał przechodzić. I by musiała jakakolwiek kobieta stanąć przed taką diagnozą i taką decyzją. Tego ci wszyscy hipokryci, pro-life, nie widzą. Oni wybierają jakieś hasełka, które pasują do ich tępej propagandy. Na tragedii i traumie tej rodziny odbywa się teraz taki taniec polityków i ideologów, takich zwykłych, zmanipulowanych, oburzonych obywateli, rozpalających takie stosy, na których by chętnie spalili i tą kobietę, i lekarkę. A to jest historia, można powiedzieć, o miłości i współczuciu. Tylko że ci pseudo-obrońcy życia niewiele o tych uczuciach wiedzą. No bo tak naprawdę co byście wy zrobili na miejscu tej kobiety? Oddali do adopcji, tak jak jej ten ideolekarz zaproponował, to
może posłuchajcie, co mam do powiedzenia. I tutaj się zwracam do tych wielkich obrońców i krytykantów tej kobiety i lekarki. Jeśli, nie wiem, macie IQ na poziomie wykałaczki, to spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. A jak wam wyobraźni brakuje, albo nie wiem, psychę się broni, by ten obraz zobaczyć, więc przedstawiam wam obrazy, że nie wszystkie bobaski rodzą się piękne, pulchniutkie i różowiutkie. Bo życie to nie jest bajka. I tutaj posłużę się wypowiedzią Macieja Jędrzejko. To jest dyrektor nauk medycznych i specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. I powiedział tak. Terminowana ciąża miała 36 tygodni. Dlaczego tak późno? Bo klauzulowcy, katolicy, lekarze zwodzili i oszukiwali pacjentkę, przez co nie przeprowadziła aborcji wcześniej. I wtedy właśnie zgłosiła się do Oleśnicy, tak późno. Taki był powód. Co nie zmienia faktu, że płód był ciężko i nieuleczalnie chory, a pacjentka w złym stanie psychicznym, co bezpośrednio zagrażało jej zdrowiu. Płód chorował na wyjątkowo rzadką, ciężką i nieleczalną wadę letalną typu 2, polegającą na łamliwości kości już w trakcie ciąży. Taki płód przechodzi przez kanał rodny z połamanymi wszystkimi kościami podczas porodu, a podczas cięcia, przy próbie wyjęcia go przez lekarza, kości czaszki się łamią i dochodzi do uszkodzenia mózgu. Tutaj nie ma rozwiązania. Dziecko rodzi się z połamanymi rękami, nogami, klatką piersiową i czaszką. Kości są tak niestabilne, że łamią się nawet przy głaskaniu dziecka i nie da się tego uniknąć. Dziecko wyje z bólu przez cały czas aż do zgonu. Zwykle wyłącza się medycyna paliatywna i utrzymuje się noworodka w sedacji paliatywnej. I tutaj polecam edukację własną na temat wady letalnej, jeśli chodzi o tą łamliwość kości typu 2, w skrócie OI2. Ból noworodków jest realny i powinien być traktowany poważnie. W przypadku urodzenia żywego noworodka z OI2 wdraża się opiekę paliatywną od pierwszych minut życia. Stosuje się opiady, na przykład morfinę, midozolom, namin, bez ciężkie nazwy do wypowiedzenia. Chodzi o najsilniejsze leki przeciwbólowe. Nie w celu przedłużenia życia, ale złagodzenia cierpienia. I tutaj tak, sadyzm kontra empatia, ideologia kontra nauka, polityka na tragedii kontra dojrzały humanitaryzm. Dla mnie to nie była aborcja w 9. miesiącu ciąży, moi drodzy. To eutanazja wynikająca z konieczności podjęcia dramatycznej decyzji. I teraz chyba można zadać sobie pytanie, czy pozwolę mojemu dziecku na takie cierpienie, czy pozwolę na szybszą śmierć, by mogło uniknąć tego niewyobrażalnego dla dorosłego człowieka cierpienia. Tylko trochę szybsza śmierć, ale mniejsze i krótsze cierpienie oczekiwanego dziecka, bo taka to jest właśnie historia tej kobiety i tego dziecka z Oleśnicy. To jest, jakby nie patrzeć, ogromnie smutna historia, ale prawdziwa. Jak powiedziałem, życie to nie jest jakaś piękna bajka. Dziecko, które nie ma połowy głowy, ma mózg na wierzchu, ma wiszącą gałkę oczną, ma rozszczep całej twarzy, nie ma mózgu w środku
i będzie umierało dzięki panu profesorowi jeszcze przez najbliższe miesiąc albo dwa, bo ma zdrowe serce i zdrowe płuca, będzie umierała, aż w końcu umrze z powodu jakiegoś zakażenia, a kobieta, która urodziła to dziecko, musiała mieć w związku z tym, że ten dzieciak miał głowę większą niż ciałem donoszonej, musiała mieć zrobione cięcie cesarskie. To jest sukces pana profesora Chazana. Na razie to mówimy o pewnego rodzaju ideologiach, natomiast pan profesor Chazan nie widział tego dziecka, nie wie, jak to jest. Myślę, że mam niezbyt wielkie doświadczenie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej i po prostu podjął decyzję, która jest medycznie skandaliczna. A jak się ją da obronić, pana zdaniem? Tą decyzję? Tego się nie da obronić. To jest niezgodne z polskim prawem, niezgodne z wiedzą medyczną. Ale z Będzie- sumieniem jest zgodne, to nie No, wystarczy? pan profesor powinien się zajmować jakimiś procedurami, które są związane z sumieniem. Nie wiem, czy szpital służy do realizacji sumienia. No ale między innymi właśnie ten psychopata Braun rozpętał piekło. Polska znowu się podzieliła, Polska oszalała. Są ludzie, którzy chcą spalić na stosie lekarkę. Czy ktoś z tych ideologicznie wzburzonych choć przez chwilę pomyślał, co teraz się dzieje z tą kobietą, z tym mężczyzną, z rodzicami, bo oglądając reportaże nawet oboje czuli się rodzicami, chcieli tego dziecka, którzy musieli zdecydować, czy nie wiem, czy ci ludzie w ogóle rozumieją, co im robią, wątpię. Polak, katolik przeważnie jest przysiąknięty jadem, nienawiścią, nie potrafi racjonalnie myśleć, wyciągać wniosków, tylko to, żeby opluć, oczernić, to ich napędza do życia. I nie wiem, czy umiecie trzymać waszą ochotę do sadyzmu pod kontrolą. Szczerze wątpię, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić choć trochę, choć nie wiem, minimalnie, jakie to jest cierpienie. Nie sądzę. Jak druzgocące to wszystko, co do tej pory było, nie wiem, piękne w ich życiu i co musiało być piękne w przeszłości, w jakim, nie wiem, ciemnym tunelu znaleźli się ci ludzie. Dlaczego, no nie wiem, część Polaków jest tak przysiąknięta jadem i po prostu taka tępa i ograniczona, bo chyba inaczej nazwać tego nie można. Nie wiem, czy się w ogóle zastanawiają ci wszyscy krytycy, jak bardzo powtórnie niszczą tych ludzi, a oni na to niczym tak naprawdę nie zasłużyli. No chyba, że empatią, że nie pozwolili na przykład własnemu dziecku, noworodkowi przez, nie wiem, dni, tygodnie czy miesiące konać w niewyobrażalnych bólach. Może dla nich to jest chore, oni mają dziką satysfakcję, gdy dziecko cierpi, nie wiem. I powiem tak, oby wstrzymali te całe swoje stosy, te polityczne gry na ich, mówię na tych ludziach, na tragedii tych rodziców, którzy musieli dokonać trudnego wyboru. Powiem więcej, więc powiem tak, solidaryzuję się z rodzicami tego dziecka, które tak bardzo cierpiało i nie miało życia przed sobą. Nie byłem i nie będę i mam nadzieję, że nie chcę być nawet, nie wyobrażam sobie być w ich butach. Nie wiem, co czują i co myślą. W moich butach stojąc, mam pewność, że zrobiliście to, co robi osoba pełna współczucia i miłości. I tutaj do rodziców tego dziecka po prostu, moi drodzy, dbajcie o siebie. Życzę wam siły i niech się to wszystko uspokoi, bo to nie o was tu chodzi, ale o
o to, jak was krzywdzą. Chodzi jak zawsze tutaj o władzę, kasę i powiem tak, część społeczeństwa jest tak wynaturzona, że wykorzystają wszystko, żeby to osiągnąć, nawet ludzką tragedię. I tutaj powiem dość mocno wszystkich obrońców życia poczętego, takich niebezpiecznych bydlaków jak Braun czy Alfons Nawrocki, zapraszam do Amsterdamu. Dlaczego? Zaraz wam to wytłumaczę. Ale właśnie każdy z tych obrońców życia powinien tam pojechać. Właśnie do Centrum Medycznego Wrolik, gdzie można zobaczyć istoty, które pochodzą z aborcji, ponieważ nie powinny przyjść na świat. Wiem, brzmi to brutalnie, ale posłuchajcie. Ich egzystencja nie byłaby życiem, lecz prawdziwą męczarnią. I tutaj wyborców PiS czy tej faszystowskiej konfederacji nie stać na jajka masła na święta, a zatem co mówić o wyjeździe gdzieś dalej. To właśnie im zawsze jest źle, to oni najwięcej krzyczą, wymachując oczywiście różańcem. Im wiecznie coś nie pasuje, bez znaczenia kto jest u władzy. Powiem wam tak, ja osobiście, jak już wam wspominałem, nie jestem zwolennikiem aborcji. No, może z wyjątkiem pisokonfederackich jełopów. Ja nie muszę nim być, ponieważ mam ten komfort posiadania mózgu zamiast różańca. Dziecko to świadomy i odpowiedzialny wybór, jakiego jego rodziców według możliwości, które musimy mu zapewnić, a nie fabryka dziecioróbstwa i nieustannej żebraniny od państwa na ich egzystencję. Kobiety to nie są krowy rozpłodowe w konfederackim inwentarzu. I powiem wam, że naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Dla mnie jest to nadal nieprawdopodobne, żeby ponad 40% społeczeństwa polskiego była ciemnogrodem w środku Europy, a jednak jest. Wyborcy PiS, Konfederacji to fanatyczna enklawa wyhodowana przez Kościół katolicki. Nie wiem, wyprane takie próżnie po mózgach, poddane panu władcy, wśród których pasożytują te cwane i sprzedajne kanalie pokroju Stanowskiego, Sakiewicza i całej tej republikańskiej szczujni. I to się tak naprawdę w pale nie mieści. Tutaj chciałbym zamieścić więcej mocniejszych zdjęć, ale podejrzewam, że YouTube by mi to zablokował. Zastanawiasz się, jak to się stało, że w Leśnicy wykonaliśmy aborcję w 37 tygodniu? Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie różnicę, czym jest aborcja, a czym jest zakończenie ciąży z powodów medycznych. Aborcja to procedura medyczna, w której w ciąży do 22 tygodnia wywołujemy poronienie. Natomiast w ciążach powyżej 22 tygodnia nasze działania polegają na tym, aby zakończyć ciążę i doprowadzić do urodzenia martwego. I to jest zasadnicza różnica. Jeżeli mamy wskazania medyczne do zakończenia ciąży, a nie jest to aborcja, wtedy nasze działania po 22 tygodniu polegają na indukcji porodu lub wykonaniu cięcia cesarskiego, ale efektem naszego działania jest poród żywego noworodka. Dlaczego pacjentka powinna otrzymać informację, że możliwe jest podanie chlorku potasu w procesie aborcji? Dlatego, że jako lekarze powinniśmy opowiedzieć o wszystkich możliwych sposobach danej procedury medycznej, a nie tylko o tych, które my osobiście uważamy za etyczne czy zasadne. Każda pacjentka, która się do nas zgłasza, ma przedstawione wszystkie możliwości wykonania aborcji. I powiem wam z ręką na sercu, że nie było żadnej po 22 tygodniu, która chciałaby, żeby ta procedura odbyła się bez podania chlorku potasu. Dlaczego? Myślę, że powinniście zapytać te kobiety. I wydaje mi się, że nikt z nas nie ma prawa oceniać, dlaczego to zrobiły i dlaczego były takie ich decyzje. Nigdy nie będziesz wiedzieć, co zrobiłabyś w ich sytuacji, dopóki się w takiej sytuacji nie znajdziesz.
I moi drodzy, już tak na koniec, bo nie chcę już do tego tematu więcej wracać, powiem wam szczerze, ale podsumowując. Braun po wtargnięciu do szpitala wołał o obywatelskim zatrzymaniu. I tutaj zgodnie z prawem każdy obywatel może zatrzymać osobę, która popełnia przestępstwo na gorącym uczynku albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnionym przestępstwie. Tyle litera prawa. Tylko gdy występuje obawa, że przestępca ukryje się albo nie będzie można ustalić jego tożsamości. W przypadku tej lekarki tego zastosowania kompletnie nie było. Zresztą ja mówiłem, że Braun na tragedii tej kobiety, która dokonała aborcji, tej lekarki, po prostu robił swoją brudną politykę. Zresztą to jest facet odklejony od rzeczywistości. A dlaczego? Dlaczego to zrobił? On doskonale wiedział, że to nie było żadne obywatelskie zatrzymanie, tylko po prostu jego brudna zagrywka kampanijna. Braun i ten drugi katopsychol Fritz nie dokonali więc żadnego obywatelskiego zatrzymania, bo zdarzenie badane jest już przez prokuraturę. Rzecznik Naczelnej Rady Adwokackiej w rozmowie z dziennikarzami nazywa działania Brauna po prostu samosądem. Czy można było, i tutaj dobre chyba pytanie można zadać, czy można by było obywatelsko zatrzymać samego Brauna? Na przykład w przypadku, gdy dopuszczał się rękoczynów wobec lekarki, albo wtedy, gdy w Opolu niszczył wystawę o marszach równości i historii osób LGBT+. Przepisy dotyczące immunitetu, choćby te związane z wykonywaniem mandatu posła, pozwalają policji czy innym służbom na zatrzymanie parlamentarzysty na gorącym uczynku. I tłumaczy to mecenas Przemysław Rosati. Trzeba tylko niezwłocznie zawiadomić marszałka Sejmu. I tutaj moje pytanie, czemu policja z tym psycholem tak się bawi? Przecież mogli go zatrzymać, poinformować marszałka Sejmu, przykrócić tę jego chucpę, tą jego bezkarność i te tchórzowskie zasłanianie się immunitetem. Rzecznik Naczelnej Rady Adwokackiej podkreśla, że zatrzymanie posła może dokonać także każdy obywatel, ale ma obowiązek niezwłocznie przekazać zatrzymanego w ręce policji, a rolą policji jest dalsza procedura, w tym zawiadomienie marszałka Sejmu, co stanowi o tym wprost konstytucja. Czyli, moi drodzy, można Brauna zatrzymać obywatelsko. No, jak to się mówi, nosił wilk razy kilka i ponieśli wilka. I mam nadzieję, że kiedyś ktoś z jajami odważy się zatrzymać tego psychopatę obywatelsko, bo ma do tego pełne prawo. Także na tym, moi drodzy, skończę i temat ten też z mojej strony uważam za wyczerpany. Oczywiście każdy ma swoje podejście do tej sytuacji, do tej sprawy. Ja jak zawsze przekazałem wam swój punkt widzenia. Możecie się z nim zgadzać lub nie. Każdy ma prawo do własnego. A ja, jak wiecie, nie boję się kontrowersyjnych tematów i wiem, że często zdarza się, że nawet najstarsi moi widzowie nie do końca się ze mną zgadzają, ale na tym polega właśnie ten kanał, ta wolność słowa na tym kanale, że każdy ma prawo do własnej opinii i zdania. Także jak zawsze prośba wielka, piszcie, komentujcie, oceniajcie. A ja jeszcze raz was serdecznie zapraszam już dzisiaj na tego urodzinowego, niedzielnego live'a. Mam nadzieję, że będzie równie fajnie jak każdej niedzieli. Także na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki dla was. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć.
rodzice podzielą między gości po kawałeczku, a najlepiej niech czyni to tatuś, który jest głową domu. Bo przecież mama kocha tatę i tato kocha swoją mamę, a nie dzieci. Bo mamie i tatusiowi ślubowana była miłość. Nie wam, dzieci, niestety. Mama gotuje dla tatusia, nie dla was. A tatuś jak chce, to podzieli się z wami. Mądry tatuś dzieli się, ale jest tym pierwszym, który rozdziela, bo jest głową domu i mama ubiera się dla taty i tak jak tacie się podoba i zawsze musi pięknie wyglądać, więc dziecko, patrząc na tą prawdziwą miłość, prawdziwą hierarchię miłości, uczy się, czym jest prawdziwa miłość i umie kochać. Jeszcze raz